Wokoło zimne pustkowia, w oddali na wzgórzu ponure zamczysko. Wszędzie lasy pełne czarów, szaro, ciemno i ascetycznie. W mroczne czasy średniowiecza zabierze nas album Satyricon Dark Medieval Times. Dark Medieval Times to legendarny debiut jeszcze bardziej legendarnej kapeli Satyricon, wydany w 1993 roku. Jak powiedział sam Satyr, muzycy na płycie starali się oddać mrocznego ducha oraz czar średniowiecza. Inspiracją do albumu zaś były widoki Norwegii, wikingowie, dżuma, która nawiedziła kraj w 1349 roku oraz obrazy Theodora Kittelsena. Przez długi czas teksty do utworów były tajemnicą. Nie podano również we wkładce informacji co do zawartości płyty poza fotkami Satyra i Frosta. Muzycy zresztą sami sfinansowali album, gdyż wytwórnia, która miała go wydać, czyli No Fashion Records, zmagała się wtedy z problemami finansowymi. Wydała album ostatecznie Tatra Productions, a podwykonawcą została Moonfong Productions, która zresztą została powołana, żeby album wydać. W nagraniu Satyra i Frosta wspomagali Torden na klawiszach oraz Lemarchand na gitarach. Muzyka w umiejętny sposób łączy surowy black metal razem z wpływami folku z odrobiną ambientu, które to nadają płycie średniowieczny charakter. Na tamte czasy było to podejście dość nowatorskie. Pojawiają się gitary akustyczne, szeptane wokale, flety. Jest niesamowicie klimatycznie i właśnie atmosfera tworzy ten album wyjątkowy. To dzieło pokazuje, jak wielkie możliwości adaptacyjne ma black metal, jak dobrze funkcjonuje z innymi gatunkami. Subtelne klawisze budują powagę oraz ponury klimat panujący na płycie. Gitary bzyczą wysoko, zaś bas jest prawie w ogóle niesłyszalny, chyba że w momentach, gdy nie ma riffowania. Satyr co jakiś czas używa fletu, aby jeszcze bardziej wzmóc uczucie, jakbyśmy obcowali z muzyką z wieków średnich. Produkcja jest lodowata i prymitywna, czuć chłód black metalowego mroźnego poranka. Jest to dzieło wściekłych norweskich lat pierwszej połowy lat 90. i tylko tak brzmiące albumy budziły szacunek i respekt wśród słuchaczy. Wokal Satyra na tym albumie jest jadowitym krzykiem, który jeszcze bardziej wzmacnia poczucie osamotnienia oraz grozy. Wypluwa z siebie strofy o zimie, ciemności oraz o śmierci. Perkusja Frosta pokazuje nam, z jakim gatunkiem muzycznym mamy do czynienia. Jest ostra i agresywna. Dark Medieval Times opiera się na dysonansach i zróżnicowaniu temp. Pokazuje nam pierwotną siłę muzyki. To ucieczka od rzeczywistości, do czasów, w których wszystko było proste, nienazwane, tajemnicze i magiczne. Obcując z tym materiałem musisz mieć świadomość, że słuchasz absolutnych pionierów, którzy tutaj stawiają pierwsze kroki. Dark Medieval Times jest jednym z najbardziej ekscytujących debiutów w historii. To posłuchajmy fragmentów tych niemalże średniowiecznych dźwięków. Album rozpoczyna majestatyczny Walk the Path of Sorrow, symfoniczne intro pochodzi z kawałka Death in Blue Lake zespołu When, nie mylić z Wham. Następnie wchodzą blackowe klimaty wzbogacone klawiszami oraz gitarą akustyczną z obsesyjnym krzykiem Satyra. Utwór ma miarowe tempo i trwa ponad 8 minut. Czuć w nim nordyckiego ducha. Musimy podążać drogą smutku. Utwór tytułowy jest jak lodowaty wicher, w którym występują flety, gitary akustyczne, wszędzie przeciąg daje się we znaki. W kawałku występuje fenomenalna fraza zagrana na flecie z towarzystwem elektryka, uwielbiam wręcz ją. Czarne riffy przeplatają się z szarą atmosferą. Marzysz o wieczności, a ty tkwisz w mrokach średniowiecza. Minhylestil Winterland to świetny 4-minutowy utwór, w którym wicher otula nas skrzydłami średniowiecza. Utwór jest bardzo nostalgiczny, również występuje w nim flet oraz gitary akustyczne. Satyr zaś w melodeklamacji mówi, że jesteśmy wikingami krain północy oraz tronem czarnych dusz. Jest w tym zaklęta jakaś mroczna tajemnica. Dark
Castle in the Deep Forest to poza surowym blackiem również wstawki dungeon, syntowe i ciekawe riffy. W utworze jest wyczuwalna ciemność i nienawiść, którą wzmagają jakieś pokręcone szepty. Niewidzialna mgła jest blisko, my podążamy polami bitew z płomieniem nienawiści i gniewu. Atmosfera tych utworów jest wręcz już nie do odtworzenia. Czas zobaczyć okładkę i wkładkę. Okładka jest w tonacji czarno-białej, jak przystało na klasyczny album black metalowy. Widnieje na niej potężne zamczysko o 2 kwadratowych basztach i bramie wjazdowej, do której prowadzi kręta ścieżka, a na niej black metalowy wojownik z toporem w dłoni na narwistym rumaku. Całość skąpana w zimowej, mrocznej aurze. Bezlistne drzewa i ciemne chmury na niebie sprawiają posępne wrażenie. Rysunek nie jest dziełem sztuki i w sumie nieporadny, ale co by nie powiedzieć już kultowy, na górze logo Satyricon, na dole tytuł. We wkładce widzimy pisaną wielkimi, nieczytelnymi gotyckimi literami historię powstania albumu oraz inspirację jego powstania. Na środkowym łamie umieszczono grafikę Theodora Kittelsena z 1894 roku pod tytułem Pesta Kromer, czyli nadchodzi zaraza. Pewnie ten tajemniczy ptak ją zwiastuje. Nad rysunkiem logo Satyricon, a pod spodem napis Pesten, czyli dżuma i rok nawiedzenia przez nią Norwegii. Dalej runiczny napis Norge. Na kolejnej stronie podano informacje, gdzie i kiedy nagrano album, wykonawców, podziękowania oraz adresy do Moonfog i Satyricona. Na kolejnym łamie tytuły utworów, dalej okładka. Na czarnym krążku CD wytłoczono logo Satyricon, tytuł albumu oraz tytuły utworów. Na stronie zamykającej pudełko w zdobnych ramkach umieszczono mroczne foty Satyra i Frosta wraz z podpisami. Nad nimi logo zespołu, a pod spodem tytuł płyty i informacje o wydawcy. To jeden z pierwszych albumów black metalowych, które poznałem, a zarekomendował mi go sprzedawca w nieistniejącym już sklepie Carnage, który był fanem tej płyty. Nie zawiodłem się, klimat na tym albumie jest nieziemski. To powrót do korzeni black metalu. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!